Dzień dobry, kolejny dzień, kolejna wizyta na siedlisku. W ostatnim czasie pogoda bardzo mieszana. A to chmury, a to słońce, a to momentami wiatr i nawet czasami też deszcz. Także pogoda jest mieszana. Ja dzisiaj nie patrzę na to, jaka będzie pogoda, bo to wyjdzie w trakcie, bo dzisiaj cel to remont i gładź. Zanim jednak zacznę ten odcinek, to chciałem podziękować za pozytywny odbiór ostatniego odcinka specjalnego i za wszystkie komentarze pod nim. Od tych krótkich z pozdrowieniami, przez życiowe wzięte z własnego doświadczenia, czy te, które zwracają mi na coś mocniej uwagę. Możecie być pewni, że ja wszystkie komentarze pod odcinkami zawsze czytam. I tu też przepraszam, że nie zawsze na nie odpisuję, ale jak wiecie, na nadmiar czasu nie narzekam. A zakładając nawet minutę czy dwie, żeby odpisać na każdy komentarz, gdzie często jest ich grubo ponad 100, to wychodzi czasem ponad 2 godziny. Bardzo też lubię, jak pod filmem wywiązuje się dyskusja, bo to też oznacza, że temat jest istotny, a wymiana zdań czy doświadczeń zawsze wnosi coś ciekawego, z czego można wyciągnąć własne spostrzeżenia. Także kto stoi, to proponuję usiąść i już wracamy do dzisiejszego odcinka. Przypominam także, że u mnie odcinki są zwykle z tygodniowym opóźnieniem. Zwykle w sobotę nagrywam, na tygodniu montuję i w następną niedzielę oglądacie. Ostatnim razem powypełniałem wszystkie takie większe ubytki i tam, gdzie był kładzony tynk, położyłem też częściowo warstwę gładzi. To już sobie przez ten tydzień w zasadzie doschło elegancko, więc dzisiaj trzeba będzie położyć całą warstwę na suficie, no i na ścianach, tak żeby to zaczęło wyglądać mniej więcej jak w tamtej części pomieszczenia. Dzisiaj też lepsze przygotowanie, bo szersza paca, no i paca też z gąbką, bo plan jest taki, że jeżeli się to uda i w miarę będzie szybko dosychało, to żeby to na koniec dnia spróbować zatrzeć na mokro. Jak wyjdzie, zobaczymy. Także ja się teraz przebieram, rozrabiam gładź i cisnę z tym. Kurczę, albo zrobiłem za gęstą gładź, chociaż wydaje mi się, że jest identyczna jak rozrabiałem tam, a tu momentalnie to wiąże. Dobrze, że nie nałożyłem większej ilości tego sufitu, tylko taki jeden pasek, bo już momentami nawet nie udało mi się tego dobrze rozprowadzić, o dziwo. Więc no muszę robić to jeszcze mniejszymi paskami, jeżeli będę chciał to nakładać wałkiem, no albo jednak wrócić do szerokiej szpachelki, bo wtedy szpachelką to od razu sobie to rozciągam. A ta długa paca to chyba tylko na ścianę mi pójdzie, bo coś czuję, że na suficie to sobie z nią nie poradzę. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia i praktyki w ręku. Sufit mam zrobiony. W międzyczasie miałem odwiedziny, więc i małą przerwę. Teraz to już przez godzinkę myślę doschło, ale jak to kładłem, widać różnicę między tym a tym, no bo jednak zmieniłem troszeczkę system, zrobiłem rzadszą tą gładź, dodałem troszeczkę wody, no i po małym kawałku nakładałem wałkiem i rozcierałem. Nie jest idealnie, na pewno nie jest idealnie, więc coś czuję, że czeka mnie tutaj druga warstwa. No ale zanim nałożę tą drugą warstwę, to mimo wszystko popróbuję sobie to rozetrzeć na mokro tą gąbką, którą kupiłem. Niby na opakowaniu jest napisana instrukcja, żeby zrobić test dłoni, czyli zbliżyć dłoń, jeżeli na dłoni nic za bardzo nie zostaje, no to próbować to gąbką na mokro rozcierać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nigdy gąbką nie robiłem, no ale spróbować trzeba. To zgodnie z instrukcją przed gąbkowaniem lekko nawilżyć tą gładź. No nigdzie nie było wprost powiedziane, ile trzeba odczekać przed tym zwilżeniem. Po prostu, żeby zrobić ten test suchej dłoni. U mnie on wyszedł po godzinie, więc próbuję. No, zwilżę to lekko
i potem będę leciał tą pacą. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Za chwilę się okaże. Ogólnie efekt to jest naprawdę fajny, bo wszystkie jakieś takie zadziorki, które gdzieś tam mi się porobiło od szpachelki, się wygładzają, ale jednak u mnie minus ten, że nie dowciskałem wcześniej do końca gładzi i zostały mi jakieś takie drobne, nie wiem czy to widać, o teraz widać, ubytki. No i jednak tych ubytków momentami jest więcej, momentami mniej i chyba nie będę się męczył w tej chwili szlifując to tą gąbką na mokro, ale jeszcze jednak położę drugą warstwę i dopiero wtedy też wykorzystam tą szeroką pacę. A gładź, która mam, akurat można kłaść mokro na mokro, więc zrobię ściany, no i potem nałożę drugą warstwę na sufit. I myślę, że dzisiaj coś z tego jednak będzie. Wyszło tak, że muszę zrobić jeszcze jedną rzecz do pracy. No i trwa spacer w poszukiwaniu troszeczkę lepszego zasięgu. Idę tam na tą górkę, bo tam czasami wiatr potrafi ten internet lepszy przewiać. Zobaczymy, czy się uda. Oby. Pracę udało się ogarnąć, a wiaterek to momentami większy, momentami mniejszy. No ale dzisiaj taki, że w sumie mało pszczół na tej lipie. W ogóle trzeba będzie kwiat z tej lipy trochę pozbierać, żeby mieć potem na herbatkę. No z pracą zeszło mi się zamiast tam 10-15 minut jak myślałem, prawie godzina, więc na szybko jeszcze teraz zjadłem obiad. No i mały deserek w postaci truskawek. Mówię mały, bo już truskawki się pomalutku kończą, ale jeszcze kilka udało się nazbierać. A teraz co? Nie ma co przedłużać i trzeba wchodzić dalej, z tą gładzią cisnąć. Nagrywał już pracy nie będę, bo chcę troszeczkę przyspieszyć. Także wiertara rozrabiam, no i pewnie włączę się, jak już będą ściany ogarnięte. I tak na podwójnej prędkości nawijałem jak mogłem. W zasadzie tylko radio gdzieś mi tam przegrywało, żeby szło jakoś przyjemniej. No i finalnie efekt jest taki. To znaczy gładź już mam wszędzie położoną. Na ścianach, na suficie dwie warstwy. I nawet powtórzyłem jedną warstwę gładzi na tej połówce sufitu, którą robiłem jakiś czas temu. Czemu powtórzyłem? No bo jednak przy dwóch warstwach to naprawdę wygląda niemal idealnie i tego wygładzania potem gąbką czy szlifowania jest minimalnie. Zresztą widać, mam nadzieję, no było to niezbyt równo po tej pierwszej warstwie tu, a teraz jest super. Tak naprawdę zostało tu, gdzie będą płytki kuchenne, tu gdzie szafki, no tak troszeczkę położyłem, ale jest tylko jedna warstwa, no bo i tak przecież będzie to pomalowane i na to szafka kuchenna. Zastanawiam się, czy szafki zrobić pod sam sufit i chyba tak będzie, no bo tak naprawdę 1,80 m mam tylko tu i taki kącik kuchenny, więc ta przestrzeń do magazynowania naprawdę by się tu przydała. No i co? Godzina prawie 19. Ja teraz umyć narzędzia, umyć też siebie z tych kropek, bo jednak wałek to szczególnie na suficie kapie. No ściany idą elegancko, ale z sufitem jest wyzwanie i te ręce teraz troszeczkę czuję. No ale nic, ważne, że ogarnięte. Idę w takim razie to myć, no i zobaczymy jak to będzie. Godzina 19, więc pomału trzeba będzie zjeść jakąś kolację. No i mam nadzieję, że mi uda się jeszcze to gąbką i pacą przelecieć. No chociaż druga warstwa to nie może nie wysychać tak szybko jak była ta pierwsza na suficie. Zobaczymy. Godzina prawie 20, kolacja zjedzona, słońce jeszcze przeogromne, no ale godzinkę i półtorej i pewnie sobie będzie zachodziło. Ja tak pomyślałem, jednak trzeba iść ogarniać w tamtą stronę chwasty. Po tych wszystkich deszczach chwasty mają tak ogromne parcie, że jak widać przerastają nawet przez, no nie wiem ile tu jest, 3-4 cm zrębki. No i momentami jest takich miejsc kilka. Oczywiście tego dzisiaj chyba nie będę wyrywał, bo większą robotę mam tu, gdzie tej zrębki mi po prostu zabrakło. Tu jest papryka, o jak widać już nawet małe owocki ma, no ale wokół niej przecież to wszystko muszę usunąć, bo te chwasty ją zniszczą. Szkoda, że ten rębak
się schrzanił, bo w zasadzie na tamtej działce jeszcze trochę zostało gałęzi do zrębania. Wtedy miałbym całość tu elegancko obłożoną. No ale cóż, w sumie to minęło 3 tygodnie, a on ciągle nie jest na chodzie. Także no nie ma co liczyć pewnie, że w najbliższych dniach uda mi się go z powrotem tu ściągnąć. Zresztą jakby nie było, zrębki i tak na te chwasty nie narzucę, więc teraz trzeba będzie to wszystko powyrywać. A w ogóle to może chodźmy najpierw tam się przejść i zobaczmy, czy tam chwasty, a przede wszystkim jeżyny nie poodbijały. No niestety, jest to, od czego się bardzo bałem, bo o ile takie jakieś trawki to pół biedy, to przecież orka by sobie dała z tym radę. No to jeżyny, zobaczcie jakie poodbijały i to co, w 1,5 miesiąca one już prawie po pas. Nie było tu przecież nic, wszystko w zasadzie łyżką było zebrane, cała ta darń. No i kurczę, dzieje się niedobrze. No i patrząc na to, ile teraz tych jeżyn tu naodbijało, to chyba jednak bez chemii się nie obejdzie. No bo jak się tego pozbyć inaczej? Nie wiem, no głównie dlatego też wyrywałem stąd te krzaki, no bo ja nie chcę tu takiego dzikiego jeżynowiska, czy jak zwał, tak zwał. No po prostu chcę przeciągnąć tu pole, no a na jeżynach przecież pomiędzy jeżynami nic nie będzie rosło, ani tu orać, ani siać. Więc kurczę, trzeba będzie poczytać i faktycznie jakąś mniej szkodliwą, ale chemię tu zastosować. A co do zrębki, tu jeszcze pod drzewami kubki, tam jeszcze kubka, tam kubka, której nie widać. No nazbierane jest tego dosyć dużo, no i przydałby się ten rębak znowu. No ale zobaczymy jak będzie. Nic, wracam do plewienia, a potem za jakąś godzinkę jeszcze do tej gładzi. Zobaczymy, czy ona podeschła na tyle, że będzie można ją jeszcze gąbką z pacą przeszlifować. No i dobra, chwasty z grubsza ogarnięte. Mokro jest i dzięki temu dosyć łatwo wychodzą one z ziemi. No pasuje mi jeszcze wziąć teraz motyczkę i w sumie tak wzdłuż motyczką przelecieć. No ale to co najważniejsze wokół krzaczków to ogarnięte. No to nawadnianie powoduje to, że obdziabać się dookoła nie da oczywiście, tylko trzeba trochę w tą stronę, trochę w tą stronę. No ale zaraz pójdę im po motyczkę i to zrobię. Zajrzę też w sumie do ogródka, zobaczyć jak tam to wygląda, bo dzisiaj nawet nie było okazji. Tu koło papryki też w sumie można by ogarnąć. Tutaj z rębki było naprawdę malutko, więc te chwasty przerastają. O, biedronka, czy to inne coś, wygląda jak biedronka, więc okej, zostaje. No, a tych chwastków trochę jest. Tu ogórki w końcu się wzięły za rośnięcie, jak te wilgotne dni. No i patrzę, czy są jakieś kwiatuszki, pączki, jeszcze nie widać. Także pewnie jeszcze trochę. O, czyżby znowu biedronka? No tak się wydaje, że to chyba jednak biedronki, chociaż takie jakieś pomarańczowe. No ale nic. Kurczę, i tutaj też jakieś chwastki. No mają ogromne parcie te chwasty na rośnięcie. Przerastają, nawet jak widać przez takie grubsze warstwy wiórków. No ale na pewno jest ich zdecydowanie mniej. No a takiego swojskiego ogóreczka już by się skrupało. Ale jak widać trzeba będzie jeszcze poczekać. 21 z minutami. Słoneczko sobie zaszło. Ja z grubsza to co chciałem to ogarnąłem. W drugą stronę aż wstyd się odwracać, więc zrobię to tak aby na szybko. Masakra, nie? No właśnie, więc tam tego nie pokazuję. No cóż, mało czasu ostatnio i tak to wszystko wychodzi. Idziemy zobaczyć w takim razie do tej gładzi. No nie wiem, 2 godzinki z hakiem minęły. Może ściany uda się już zacierać. Patrząc na tę ścianę, no nie ma szans, żeby to było dobrze doschnięte. Teraz dopiero zauważyłem, po jakim łuku idzie stary przewód od puszki do gniazdka. Nieźle. Skoro jest takie ciemniejsze, znaczy, że mokre. No zrobię zaraz test w sumie dłoni. Chociaż dopiero umyłem, no ale zobaczymy, czy coś tu się czepia. No niby tak to się wydaje. Suche, dłoń też nic się nie klei. No to cóż, próbujmy gąbka i zacznę od ścian. Co z tego wyjdzie? Standardowo nie wiem. I jak widać ściana mokra. Wyrównał się kolor na ciemny. Zmoczyłem dosyć dobrze. Nie wiem ile tu wylałem, ale myślę, że jakieś 200 albo 300 ml na ten fragment ściany. Więc wydaje się, że sporo. No to co? Gąbka i zaraz się okaże,
co z tego będzie. Trochę kiepsko, bo już światło słabe, no ale popróbuję. 2 rękami albo prawą, więc się na chwilę wyłączę. Kurde, no nic z tego. Nie wiem, co nie tak. Chyba po prostu jednak nie do końca to wyschło i odchodzi. Jak widać, tu pierwsza próba, no i niestety taka próba, że gąbka zabrała gładź, którą położyłem, więc nie ma to sensu. I teraz nie wiem, czy po prostu to jeszcze nie wyschło, czy już wyschło za mocno, a ja to namoczyłem i teraz rozmiękło. No trudno powiedzieć. Niby wszędzie było mówione w internecie, filmiki, które oglądałem, że dobrych kilka godzin musi minąć. No u mnie minęło 2. No i cóż, dłużej chyba siedział nie będę, no bo przecież nie wiadomo, czy w ogóle mi się to uda zrobić na mokro. Cieszę się, że chociaż się udało tą gładź już wszędzie położyć i tak naprawdę jak trzeba będzie szlifować, to trzeba będzie szlifować ręcznie. I tyle. Gdzieś tam oczywiście jakieś takie zadziorki są, które trzeba będzie usunąć i zobaczymy. Chociaż ten sufit kładłem na końcu, to jeszcze zobaczę, jak idzie tu. No jednak nie. To samo, czyli się po prostu przeciera i zostaje na gąbce. Także no próba kładzenia gładzi na mokro, szlifowania w zasadzie na mokro, no nieudana. I teraz w sumie nie wiem do końca, gdzie leżał problem. Czy faktycznie ona jeszcze nie wyschła? Wszystkie filmiki, które gdzieś tam widziałem i czytałem, no to mówiły, że co najmniej kilka godzin, a czasami nawet na drugi dzień. Więc może i tutaj to samo. Nie doschło do końca, mimo że ręka sucha. Nie wiem, jak to interpretować. Może gdyby te 2 godziny, które poświęciłem na pracę i małą wizytę, skończyłbym wtedy wcześniej i akurat by to doschło, trudno powiedzieć. To po prostu tylko gdybanie. Także idę umyć gąbkę. Ano z tej długiej pacy nawet nie skorzystałem, bo nie było okazji. Także może przyda się kiedyś do czego indziej. A na dworze w zasadzie już się będzie robiło szaro, mocno szaro. Więc ja idę się jeszcze z 10 minut pokręcę i pewnie będę zmykał. No na pewno cieszę się z tego, że już mam w pełni gładź położoną, a to, że trzeba będzie ją gdzieś tam ręcznie potem doszlifować papierkiem ściernym czy kostką, tą gąbką ścierną, to już trudno. I tak przecież tu mam pełno sprzątania i tak podłoga będzie jeszcze szlifowana, więc trochę brudu w tą czy w tą już nie ma większego znaczenia. Więc tak, wariaćko nakarmiony, na kolację dostał, mało mu się ogon przy tym jedzeniu nie urwie. W sumie dzisiaj mało on tu w tym filmie występował, no ale było więcej po prostu grzebania w budynku. Z jednej strony jestem zadowolony, że udało się tą gładź położyć, no ale z drugiej troszeczkę niedosyt, że nie udało się na mokro. Ale tak to bywa. Nic, ja się przebieram, potem może jeszcze jakiś mały spacerek. No, może dosłownie z 10 minut dookoła. I nie wiem, jak to wyszło, ale dzisiejszy dzień naprawdę uciekł mi bardzo szybko. Z tej strony niebo czerwoniutkie, zaraz będzie ciemno. W sumie aparat nie oddaje aż tak dobrze tej czerwieni, no ale zawsze coś tam widać. A z drugiej strony piękny, duży księżyc, który gdzieś tam pomiędzy chmurkami dopiero co sobie wyszedł. Także ja takim akcentem zakończę już dzisiejszy odcinek. Standardowo dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny odcinek. Do następnego razu.